To jestem ja, a tak będzie wyglądało moje życie przez najbliższych kilka dni, ponieważ zamierzam przetrwać w świecie prehistorycznej apokalipsy, gdzie świat opanowały dinozaury. Będę nie tylko oswajał te prehistoryczne bestie, ale również je ujeżdżał. Oprócz tego odnajdę starożytną świątynię Majów, gdzie zmierzę się z potężnym bossem, aby stworzyć portal do innego wymiaru. Dlatego jeżeli lubisz dinozaury, napisz w komentarzu kocham dinozaury, przypnę ci serduszko i zapraszam was na prehistoryczną przygodę. Jesteśmy w prehistorycznym świecie. Tutaj coś leży, to jest chyba Dimorphodon. Moim pierwszym dinozaurem jest Dimorphodon, mięsożerca, ale nie groźny. Jego umiejętność to wchodzenie po drzewach. Dobra, ale one chyba śpią w dzień, więc... Ooo, Triceratop! Okej. Ja myślałem, że wy jesteście roślinożerne. Triceratops, roślinożerca, ale potencjalnie groźny. Jego umiejętność to to, że czasami przed kamerą tańczy breakdance'a. One po prostu się denerwują, jak się do nich podchodzi, tak? Oj. I właśnie w tym momencie dowiedziałem się, że triceratopsy wcale nie są takie miłe, jak mi się wydawało. Dobra, trzeba po prostu zapamiętać, żeby do nich nie podchodzić zbyt blisko. A teraz muszę po prostu uciec. O, tu coś jest jeszcze, tu coś... Ty, i on mnie będzie tak cały czas gonił? Ej, chłopie, daj se spokój, co? Ty, chłop nie odpuszcza. Co jest? Daj mi spokój. Uciekając, w lesie zobaczyłem ciekawą strukturę. Nice. Gdzie jest wejście? Gdzie jest wejście? Gdzie jest wejście? Nie. Nie, tam nie wchodzę. Dobra, on mnie dalej goni. Błagam, nie! Kiedy już myślałem, że wejście pod górę uratuje mi życie, stało się coś, co mogło zakończyć ten odcinek szybciej niż mi się wydawało. Żarty! Opie, daj se spokój, ile ty mnie będziesz gonił? Dobra, po lianach na drzewo. Nie wejdę. O, jest portal. Te portale są ciekawe. Później nam się bardzo przydadzą. Tylko chciałbym jednak zgubić tego chłopa. Jesteśmy przy portalu, który potem mi się bardzo przyda. I z dobrych wieści to tyle, że odbiegłem trochę dalej. I chyba mi odpuścił Triceratops. Ale generalnie muszę zapamiętać, żeby nie zbliżać się do nich zbytnio, bo to będzie się kończyło po prostu źle. No chłop mnie prawie zabił na hita, nie? Jeszcze mnie wywalił w powietrze, niesamowite. Ja teraz cały czas mam wrażenie, że on gdzieś tam jest, i na mnie czyha. Dobra, mamy podstawowe itemki. Oj, fajnie by było znaleźć jakiś kamień teraz, żeby od razu je zupgrade'ować. Oj, mamy jakieś coś. A ty jesteś dobry? Chyba tak. Żarcie. Dobra, na razie jagódki będą moim jedynym pożywieniem, z tego względu, że nie mam bladego pojęcia, którego dinozaura mogę zabić na tym etapie, a którego jeszcze nie, więc wolę się chyba nie angażować jakoś bardzo w walkę, póki przynajmniej sobie nie zregeneruję HP i nie będę miał jakiejś zbrojki albo chociaż tarczy, żeby mnie nie wywalał w powietrze każdy triceratops, do którego podejdę. Ale mimo wszystko chcę wrócić tam mniej więcej do tego wodopoju, przy którym się zrespiliśmy, z tego względu, że tam widziałem sporo dinozaurów i to jest fajne, a wiem, że niektóre z nich mogę oswoić. Normalnie sobie na nich jeździć. Błagam, nie mów mi, że to jest ten sam Triceratops i on mnie teraz będzie gonił. Okej, chyba nie. Chyba nie. Kamień, dajcie mnie kamienia. Śmały dinozaur. Dino Leather, ale to jest krowa normalnie. Ale mocne. Dobra, myślałem, że wróciłem nad wodopój, ale to jednak się okazuje, że to troszeczkę większy akwen. I tutaj dinozaurów nie widzę, ale widzę fajne zagłębienie, w którym możemy rozpocząć naszą podziemną przygodę. Znaczy, słuchajcie, na razie nie będę zbytnio siedział pod ziemią, chcę tylko przeżyć noc. A to co? Jakie obrzydliwe. Jakie obrzydliwe! I jeszcze dropi z tego jakiś robal. A mogę go zjeść? Normalnie mogę... Oho, okej, dobra, czyli zapamiętać, nie jeść robaków. Więcej węgla, let's go! Dobra, skończył mi się kilo, więc muszę zrobić kolejny, ale problem jest taki, że do tej pory jeszcze nie spotkałem żelaza, co mnie trochę martwi. Ale znalazłem dziwnie wyglądający blok i z tego, co się domyślam, to są to skamieliny, tylko nie jestem pewien, jak je wydobyć. Czy ja potrzebuję tego pędzelka do tego, czy... Dobra, no nie wiem, nie dropi, to na razie chyba nie będę tego kopał, bo może do tego trzeba na przykład żelaznego kilofa, a nie kamiennego, albo diamentowego. Żelazo! Let's go! Pierwsze żelazo! Zaraz sobie je przetopimy i zrobimy od razu żelazne rzeczy. I tarcze. Tarcze, przede wszystkim tarcze. No nic, no na razie 8 żelaza musi mi wystarczyć. Oj, wstaje dzień przy okazji, nice! Dobra, żelazo do przepalania, niech to się przepala szybko, bo ja chcę już stąd wyjść. Ale wschód słońca piękny. Wychodzimy w świat.
A nie, czekajcie, jeszcze miałem sobie zrobić, zostało mi 4, to mogę sobie zrobić siekierę, tak? Aha, tu jest ten wodopój, dobra, znalazłem wodopój, gdzie woda jest zielona, ale dinozaury z tego piją, więc G. Dobra, i czekajcie, ja przed Triceratopsem O, a ty jesteś miły i roślinożerny, prawda? No proszę, jedz. Nie chcesz? No, Psittacosaurus. Dobra, to akurat mocne. Dobra, i teraz o ile dobrze pamiętam, gdzieś w tą stronę uciekałem przed Triceratopsem i gdzieś tutaj był ten budynek, gdzie koniec końców nie wszedłem, bo uciekałem przed Triceratopsem. Tu jest. O! Hop! Dzień dobry, gdzie jest trzecia? Po waszych dźwiękach wnioskuję, że jesteście, no właśnie. A, jedna była szara, a dwie białe. To jeszcze jedna biała by się przydała, żeby łóżko zrobić, prawda? No ale tu na razie chyba nie ma. I tą strukturę chcę w tym momencie zlutować, jednak będzie to trochę ciężkie, bo nie mam zbroi. Oj. Dobra, wy się bijcie między sobą. Nie, dobra, nie dam rady. Gin! Ja się cykam. Jeszcze ile expa. I teraz bez spawnerów. No a więcej was tu nie było? No ta, jeszcze w pełnym rynsztunku. No dobra, jest cień. Oj ty! Czy on duchowo jest po drugiej stronie, ale mentalnie, fizycznie po tej? O, i jeszcze dropnął mi łuk, nice. Szybko okazało się, że zdobycie tej struktury będzie dosyć ciężkie, więc znalazłem inny sposób na wejście do środka. Dobra, błagam, niech na górze nikogo już nie będzie. Ale jest skrzynę. Ejo! Ej, to akurat prot 4 budki i Unbreaking 3 Iron Chestplate. Nie pogardzę, ale mogłeś dać coś więcej. Czy beczuszka? W tym momencie myślałem, że to już kaplica, że to już koniec. Ale na całe szczęście udało mi się uciec i jakoś to przeżyłem. Dobra, G. I nie mam miejsca w ekwipunku. I przez to, że nie mam miejsca, to chcę sobie zrobić plecak. Tylko żeby zrobić sobie plecak, potrzebuję nici. Ty jesteś pająkiem? Nitka, let's go! Tylko potrzebuję trochę więcej tych nici. Czyli tak, musimy sobie zrobić skrzyneczkę. Hop. Dajemy sobie stringi tu i skórę. Boom. I mamy plecak! O, ty ziomek z mieczem! O nie. I coś mi padło. Dobra, wejście w las w taką pogodę i o takiej godzinie chyba nie miało większego sensu. I zaraz padnie mi też miecz i będę musiał walczyć siekierą. Ale wracając do tematu, i tak muszę pójść do cave'a, bo nie mam żadnych surowców. Czaszka tyranozaura! Co ty gadasz? Jo! Żelazo! Ej, dobra, jak jest mineshaft, to znaczy, że będą też... No po pierwsze, rudy, żelazo. Więcej żelaza, dajcie mnie więcej żelaza. Na razie jest dosyć dziwnie spokojnie. Już widzę więcej żelaza. Teraz tak, dajemy sobie backpack i dajemy sobie copper. Let's go, copper backpack. I teraz powinien mieć więcej miejsca, tak. Czym ty jesteś? A creeperem. No i słuchajcie, prawda jest taka, że najbliższe paręnaście minut spędzę w cave'ie, w którym tak naprawdę nie działo się nic specjalnego, więc myślę, że zobaczymy się dopiero jak z niego wyjdę. Okej? Pierwszy lód! Złote jabłko! Let's go! Czym ty jesteś, dziecko drogie? Ale żeś brzydki! Jedzonko! Dobra, muszę utłuc jakieś zwierzaki. To jest teraz mój main goal. Najzwyczajniej dlatego, że potrzebuję jedzenia, którego nie mam. Triceratopsy, pamiętam, nie zbliżać się do nich. Cześć, ankylozaurze! Kiedy ja sobie beztrosko biegłem w poszukiwaniu jedzenia, moim oczom ukazał się dość potężny dinozaur. Przedstawiam wam brachiozaura, największego dinozaura, jakiego spotkałem. Oj, co jest, spokoju, ciebie nie będę bił. A już chwilę po tym spotkaniu spotkałem nieco mniejszego dinozaura, czyli Diabloceratopsa. Jest on bardzo podobny do Triceratopsa, nie tylko z wyglądu, ale i z zachowania. I co najważniejsze, będzie moim pierwszym oswojonym dinozaurem. To coś nowego. Pytanie, czy ty jesteś agresywny? Mogę cię nakarmić? Mogę je karmić! Miałem plan, żeby znaleźć jedzenie dla dinozaura, którego chcę oswoić, ale coś poszło nie tak, bo przypominam, że jeszcze ani razu nie spałem. Chodź! Co to było? Co to jest? Zaatakowały mnie 3 latające dinozaury, które najwyraźniej atakują tylko tych, którzy długo nie śpią. Dobra, czy to przez to, że ja nie spałem? Chyba tak.
Brakowało mi tylko jednej wełny do skraftowania łóżka i całe szczęście po drodze były dinozaury, które dropią akurat wełnę. A dzięki łopacie z efektywnością 4, którą dostałem z dropu z wieży, byłem w stanie bardzo szybko wejść pod ziemię i uciec tym dinozaurom. 2 serduszka. Długo nie spałem. I to się okazało być problemem na tyle, że nawet o tym nie wiedziałem, że to będzie problem. Zapomniałem, że mi się fantomy mogą na głowie zrespić. Ale dobra, w końcu mamy przynajmniej łóżko. Trochę mnie to zmotywowało do tego, żeby zrobić łóżko, nie powiem. Ale w sumie, skoro one jedzą trawę, to może będą jadły i liście. O, tu są. Ej! Nie. Okej, czyli one mają podobny system do tego jak triceratopsy. Jak się za blisko podejdzie, to stają się agresywne. Czyli też pamiętać, żeby zbyt blisko do nich nie podchodzić. Teraz przez najbliższy czas będę zbierał liście, żeby oswoić swojego pierwszego dinozaura, jednak jest to troszeczkę cięższe niż mi się wydawało, bo jedzą one potężne ilości tej zieleniny. Dobra, mam 2 staki. Będziesz to jadł? Będzie to jadł. No dawaj, jedz. Boję się za blisko podejść, bo mam wrażenie, że zaraz agro złapie i będzie mnie bił, jak tamten triceratops. 2 staki liści okazały się być niewystarczające, dlatego znowu wybieram się na polowanie na liście. Nazbierałem trochę liści, zaraz zobaczę ile, bo jeszcze nawet nie sprawdzałem. Mam nadzieję, że sporo i mam nadzieję, że wystarczy. Ile tego mam? 1, 2, 3, 4, no załóżmy 5,5 staka. Kiedy szukałem dinozaura, którego chciałem oswoić, natknąłem się na strukturę i zwierzę, które nie jest dinozaurem, ale za to też wyginęło. Ale nie tutaj! O, chciałem dinozaura, ale znalazłem coś innego i to nie jest ta sama struktura, w której byłem. Dodo? No przestań, ile was tu jest? Okazuje się, że ta struktura musiała być naprawdę stara, bo gdy tylko do niej wszedłem, to zaczęła się rozpadać, a z kamieni zaczęły wychodzić dziwnie wyglądające robaki. No przestań, ile was tu jest? Siemasz Bronto, jak leci? To dobrze, masz jedz. Ja ci wyrzucę to wszystko, wiesz? Ja ci wyrzucę to i ja się odsunę i ty sobie jedz, a ja będę cię tylko obserwował. Wyrzuciłem mojemu małemu towarzyszowi wszystkie liście, jakie miałem i pozostało mi już tylko czekać. Muszę pójść spać. Mam nadzieję, że jak pójdę spać, to on nie przestanie tego jeść, tylko będzie to dalej jadł. Noc minęła, on dalej je. Mam takie wrażenie, że jeżeli oswojenie jakiegoś małego roślinożercy zajmuje tyle czasu i tyle surowców, to coś, co będzie, jak będziemy chcieli oswoić mięsożernego. Jednakże moje oczekiwania dobiegły końca, bo w końcu udało mi się go oswoić. Jest! Diabloceratops! Oswojony, let's go! Dobra, czy ja stąd mogę zejść? Cześć! Inwentory, siodło. Dalszym etapem ujarzmiania tej bestii będzie stworzenie siodła, dzięki któremu będziemy mogli na nim jeździć. Idziemy. Jak go nazwiemy? Ej, napiszcie mi w komentarzu, jak go nazwiemy. To jest koń? Parazaur, fajny dinozaur, ale niestety do siodła na Diabloceratopsa potrzebuje skóry, więc muszę go poświęcić. Jest! Let's go! Mamy dinozaura. Możemy... Oswoiłem dinozaura. I mogę na nim jeździć. Normalnie. O. Dobra, szczerze, teraz eksploracja świata może być o wiele przyjemniejsza i szybsza. Jest zarąbiście to wygląda. Przyszedł czas, żeby pomyśleć o bazie i będzie to baza na drzewie. Wybrałem największe drzewo w okolicy i jest to tak naprawdę teren, na którym się zrespiliśmy. Uważam, że jest to naprawdę fajny teren z tego względu, że mamy tutaj widok na cały wodopój, gdzie będą stada dinozaurów, na przykład takich jak nasze triceratopsy. Jednak zanim zaczniemy budowę domu, muszę pozbyć się jednej gałęzi, która troszeczkę mi nie pasuje, a drewno z tego drzewa wykorzystam do budowy bazy, która będzie bazą na drzewie. Może na razie nie będzie imponująca, ale na pewno będzie bezpieczna. Podstawę domku mamy skończoną i może na razie nie wygląda to jakoś bardzo imponująco, ale mam nadzieję, że kiedyś to się rozwinie, ale na razie. Bo sobie uświadomiłem, że mam mapę. Więc ustawmy sobie marker tutaj na dom i dajmy pomarańczowe. Czemu nie? Dobra, mamy markerek na dom, a ja chcę przejść tutaj, gdzieś mniej więcej w tą strefę, z tego względu, że sobie uświadomiłem, że jeżeli chcę oswoić mięsożercę, to będę potrzebował dużo mięsa. Więc to, co teraz zrobię, to farma krówek i zrobię prowizoryczną farmę krów.
tylko będziemy potrzebować jeszcze zboża. I teraz, żeby zrobić farmę krów, to będę potrzebował zboża, po to, żeby nie zbierać ich z pola, czy też teraz z lasu, tylko żeby je rozmnażać. O, że ja tego nie widziałem. Czy ty to żresz? Chłopie, nie żryj tego! No nie żryj! Przestań! Teraz, kiedy mamy już zboże, przynajmniej to, którego nie zżarł mój zwierzak, możemy ruszyć na poszukiwania krówczaków do naszej farmy, żebyśmy mieli po prostu masywną ilość mięsa. Chodź, krowo. Chodź. Nie bój się, nic ci nie zrobię. Nie masz gdzieś kolegów w okolicy? No chodźżesz! Halo? Dobra, mam cię. Chodźcie. Prawie jesteśmy. No, gęsiego. Raz, dwa, trzy. Zapraszam. No, teraz proszę robić dzieci. Farma krówek na razie skończona, teraz pozostaje już tylko czekać, aż się troszeczkę rozmnożą, ale pod moim domkiem pojawili się nieoczekiwani goście. O, ho. Dobra, ta wysoka trawa wcale nie pomaga. Wasz dowódca nie żyje. Moglibyście już sobie odpuścić. Po walce z patrolem pillagerów otrzymałem Bad Omen, który później wykorzystam, żeby zrobić raid na wioskę. Korzystając z tego, że czekałem, aż znowu będę mógł rozmnożyć krowy, zdecydowałem się zrobić enchant, żeby zrobić sobie looting 3 na miecz, bo będę potrzebował naprawdę pokaźnej ilości mięsa. Ale koniec końców stwierdziłem, że hodowanie takiej ilości trzciny, żeby zrobić enchant na 30 poziom nie ma sensu, więc wybiorę się na poszukiwania wioski. A przy okazji chciałem po prostu pozwiedzać kawałek tego świata i zobaczyć, co tutaj możemy znaleźć, bo wiem, że są tu całkiem ciekawe struktury. Po niedługiej chwili w końcu udało mi się znaleźć wioskę, ale totalnie zapomniałem, że mam efekt Bad Omen, no i skończyło się to rajdem. Jest wioska! A, no tak, i mamy Bad Omen, no. Kiedy rozpoczął się rajd, ja postanowiłem sprawdzić, czy jest sens w ogóle chronić tą wioskę, czy są tutaj biblioteczki i okazało się, że jest to wioska zbudowana tylko i wyłącznie z tych najsłabszych, malutkich domków. I w momencie, w którym pojawił się Ravager, stwierdziłem, że nie ma sensu bronić tej wioski i po prostu zostawiłem ją na pastwę pillagerów. Nie, no nie! No co ty robisz? 15%! Po opuszczeniu wioski znalazłem jeszcze opuszczoną wieżę, w której myślałem, że będą jakieś ciekawe przedmioty, ale okazało się, że jednak nie było tam dosłownie nic ciekawego. A zaraz obok znalazłem farmę, w której stwierdziłem, że zrobię sobie tymczasową bazę, ze względu na to, że mój dinozaur potrzebował regeneracji zdrowia po walce z Ravagerem, więc zebrałem tyle siana, ile mogłem i zostawiłem to dinozaurowi, żeby sobie podjadł. Kiedy wyruszyłem w dalszą drogę, napotkałem na dość duży cave, w którym było dziwnie wyglądające światełko, więc stwierdziłem, że muszę go zeksplorować, ale nie miałem żadnych bloków do podbudowania się, więc szybko sobie wykopałem i okazało się, że ten cave jest większy niż mi się wydawało. O, ho. Ej, dobra, tutaj coś jest, coś jakby strukturki i szczerze, ja bym sobie to wszystko zlutował, zobaczę, tylko szczerze, czekajcie, czy to będzie zwykły mineshaft? Cave Compendium, diament! Ale co to za książka? Dobra, żeby odkryć jakie to są cave'y, będziemy potrzebować jakiegoś cave kodeksu, ale ja nie wiem czym jest ten cave kodeks i na razie się chyba nie będę tym za bardzo przejmował. Jo, ale mocne. Okej, a ty czym jesteś? Chyba niczym, nie wiem. Okej, czy ty jesteś agresywny? Nie. To kolejny jakiś triceratops, tak? Za to ten już wygląda na agresora. Ten wygląda jak terizinozaur. To jest jakiś raptor, ale jest dosyć mały. Wygląda jak tamten mały z lasu, ale to chyba nie jest ten mały z lasu. Nie, ale nie jest zbyt mocny też. Chociaż mnie nie zaatakował, więc do końca nie wiem. Czy ty w ogóle jesteś agresywny? Chyba nie. Popie. Już się chyba umówiliśmy, że jesteś słaby, co? Mimo wszystko na ten moment zrezygnowałem z eksploracji tego cave'a, bo nie wiedziałem, co mogę znaleźć, jeżeli pójdę głębiej, a nie chciałem za bardzo ryzykować, bo chciałem jeszcze coś zrobić, więc na ten moment wychodzę z cave'a i widzimy się, jak już wrócę do poszukiwania struktur. Kiedy zawędrowałem na sawannę, pierwszy raz zobaczyłem mięsożercę, który rzeczywiście mógł stanowić jakieś zagrożenie dla mnie i dla mojego dinozaura, więc na ten moment po prostu do niego nie podchodziłem i starałem się raczej od niego uciekać. Plusem jest to, że w dzień zazwyczaj one śpią, chociaż nie wszystkie, ale załóżmy, że w miarę bezpiecznie można się wtedy po sawannie przemieszczać. Ktoś łazi jeszcze, patrz. Co to za żabąk?
Po drodze znalazłem jeszcze biom, na którym była cała masa złota, więc je zebrałem, bo złoto przyda nam się nie tylko do złotych jabłek, ale również do zbroi oraz do innych siodeł. Na moje nieszczęście z mojej malutkiej bazy nie zabrałem żelaza, ale znalazłem ruiny, w których akurat było żelazo, którego potrzebuję do stworzenia zbroi na naszego Diabloceratopsa, żeby był delikatnie lepszy i dłużej wytrzymywał w walce. Żelazo! I żelazna siekiera, Unbreaking 1. Ale to nie było wszystko, co znalazłem w ruinach, bo były tutaj również bloki lapisu, które później przydadzą mi się do enchantu. Teraz, kiedy mamy już wszystkie potrzebne materiały do stworzenia zbroi na Diabloceratopsa, wystarczy już tylko przepalić złoto, które wcześniej zebrałem i stworzyć zbroję. Żeby on troszeczkę więcej mógł przeżyć. To na razie to jest trochę lipa. Dobra, i jak to się robiło, tak? I tutaj 3. Diabloceratops Armor, let's go! Hop, wstawaj i jedziemy. Zaraz obok miejsca, w którym się zatrzymałem, był zrujnowany portal do innego wymiaru, do wymiaru dinozaurów, więc stwierdziłem, że sobie go skopię, żebym później mógł go sobie postawić obok domu. Będąc na bagnie, spotkałem krokodyla, który chyba zbagował się w mule i nie był w stanie z niego wyjść, więc szybko go zabiłem. Oh, he's dead. A zaraz po tym spotkałem spinozaura, który też się chyba zbagował, bo myślał, że jest małpą i chodził po drzewach. Czy to by się trochę nie pomyliło? Ty chyba nie powinieneś chodzić po drzewach. Krótko po moim spotkaniu ze spinozaurem dosłownie rozpadało się dinozaurami, bo w jednym miejscu z nieba zaczęły spadać kolejne. Oj ty! Drugi, trzeci! Co się dzieje? Ale mimo wszystko nie wydawały się one być agresywne, więc stwierdziłem, że spróbuję z nimi zawalczyć, bo miałem zbroję na dinozaurze, więc czemu nie? Dawaj. Teraz mamy zbroję, powinniśmy być delikatnie lepsi. Udało mi się w końcu zabić jednego ze spinozaurów, ale potem stwierdziłem, że zejdę z dinozaura, a mój dinozaur okazał się być bardziej agresywny niż chciałem, żeby był, bo sam w ferworze walki rzucił się na kolejnego. Ej, ty, agresorze, ty! Wracaj tu! Co za chłop, sam poleciał na niego. Niedobra, nie, mam 43%, tak? Dosłownie chwilę po tym zdarzeniu miałem pierwsze bliskie spotkanie z ceratozaurem, który rzeczywiście okazał się być takim zagrożeniem, jakie sobie wyobrażałem, czyli dość poważnym. Mojej sytuacji nie sprzyjało to, że mój dinozaur był dość gruby i czasami po prostu nie był w stanie przeciskać się między drzewami czy tutaj bambusami. Ale koniec końców udało mi się uciec i przekonałem się, że te dinozaury są rzeczywiście bardzo groźne. I chwilę po tych słowach znowu przekonałem się o tym, że sawanna jest naprawdę niebezpieczna. Szczerze, na tej sawannie to ja się trochę cykam schodzić z tego zwierza. Bo gdy ja chciałem w spokoju zlutować namiot archeologa, ceratozaur stwierdził, że akurat przypuści atak. Oj, 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 no i właśnie o tym mówiłem. Wstawaj, hopie, wstawaj. Zbieramy się stąd. Nie, o nie, 35. Hopie, uciekaj! Najgorsze w atakach tego dinozaura było to, że kiedy zadawał damage, to obrażenia otrzymywałem zarówno ja, jak i mój dinozaur, przez co oboje mogliśmy zginąć. Nie przestał gonić. Ja pierdzielę. Po dość długiej ucieczce na sawannie udało mi się znaleźć zatopiony statek, który wcale nie był w wodzie, ale miał w sobie całkiem fajny lód i przy okazji przespałem tam noc. A zaraz po przespaniu nocy udało mi się znaleźć kolejną wioskę. O, jest wioseczka! Jednak nie było się czym ekscytować, bo była to kolejna wioska typu... No co za lipa! Wioska Syf. Nie było w niej dosłownie nic. Aktualnie najbliższy czas spędzę na szukaniu struktur i przemierzaniu tego świata, także zrobię wam takiego szybkiego speedruna po strukturach, które udało mi się zdobyć i zlutować. She
Widziałeś to? Widziałeś to? Co to był za ran, człowieku? O, już nie mogę biegać. Dla was, moje kochane, mam żarcie. Przyszedł czas najwyższy, żeby zrobić enchant, ale niestety brakuje mi jednego obsydianu. Dlatego zrobię sobie na szybko wiaderko, poszukam lawapulka i zrobię sobie ten obsydian. Ale głupota, nie ma lawy, na takim biomie nie ma lawy. O, tarcza mi pękła jeszcze, świetnie i to nawet nie na dinozaurach. Wcześniej na biomie zimowym miałem bardzo duże szczęście, bo znalazłem tam aż 2 koks jabłka i teraz też mnie nie zawiódł ten biom, bo nie znalazłem lawy nigdzie, ale akurat tutaj. Dobra, i teraz tylko żeby tego nie zepsuć. Lawa, woda, jest. Chwilę mnie nie było, to może... O, no właśnie. I teraz, kiedy mamy już wszystkie elementy do stworzenia enchantu, możemy w końcu zrobić enchant, żeby wydropić looting 3 na mieczu. Tylko widzicie, tutaj pojawił mi się taki malutki problem, a mianowicie taki, że nie mam 30 poziomu, więc muszę go po prostu doexpić. Stwierdziłem, że najprostszym i teoretycznie najszybszym sposobem na doexpienie 30 poziomu będzie kopanie ród, które dają expa w kopalni. Ale na całe szczęście miałem niezłego farta i trafiłem na spawner. Co prawda był to spawner pająków, więc nie taki dobry, jaki chciałbym, żeby był, ale przynajmniej udało mi się doexpić do poziomu, który w miarę mnie na ten moment satysfakcjonował. Kiedy wróciłem, nakarmiłem jeszcze krowy, bo przypominam, że potrzebujemy ich naprawdę dużo i rozpocząłem polowanie na looting 3, ale niestety nie poszło ono po mojej myśli. No dobra, miejmy nadzieję, że razem z tym smite'em wejdzie looting. Looting 2! Power 4 na łuku. Błagam, błagam. Sharpness 3, Fire Aspect 1. Próbowałem jeszcze enchantować książki na niskie levele z nadzieją, że siądzie 2 razy looting 1 i będę mógł go połączyć i zrobić looting 3, ale niestety zmarnowałem tylko poziomy i się nie udało. Ale looting 2 i tak nie jest źle. Myślałem, że w ogóle na mnie siądzie. Kiedy po raz kolejny chciałem rozmnożyć krowy, stało się coś, czego się nie spodziewałem, bo przypadkiem otworzyłem bramkę i wszystkie krowy uciekły. Nie! 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 No nie, to nie miało prawa się zdarzyć. W takiej sytuacji nie pozostało mi nic innego, jak przetestować miecz z lootingiem, no bo co ja miałem zrobić? Ta klatka po prostu była za mała dla takiej ilości zwierząt. Dobra, nie mam wyjścia. Nie ma wyjścia. O Jesus Christ, co ja zrobiłem? Trochę zredukowałem populację. Zrobię sobie trapdory i postawię je tu. I całym statkiem ładnie wchodzimy do zagrody. Zostałyście wybrane do uboju. Minęło trochę czasu i moja populacja krów znowu się delikatnie odrodziła, więc stwierdziłem, że pora na zbiory. Ponieważ kolejnym etapem będzie oswojenie mięsożercy. W sumie przygotowywałem się do tego przez praktycznie cały film. Ale zanim to zrobimy, pamiętacie pewnie ze speedrunu, że po coś zbierałem czerwoną terakotę. Ale po co mi była ta terakota? Zaraz zobaczycie. Shotgun shell, czyli tak, o właśnie, złoto, srebro. I teraz potrzebujemy jeszcze broni. No i przyszła pora, żeby wybrać się z powrotem na sawannę i zapolować na ceratozaura, żeby mieć swojego pierwszego mięsożernego dinozaura do walki. Na polanie obok swojego domu spotkałem dinozaura, którego jeszcze wcześniej nie widziałem. Tyranozaur! A jest to tyranozaur, z którym będę miał bliskie spotkanie już za chwilę. No i się blokuje, no. Dobra, nie, rzeczywiście, jak wychodzenie przez las... Kiedy ja sobie beztrosko wędrowałem przez las, zobaczyłem, że nagle spadają drzewa. Okazuje się, że tyranozaury mogą je tratować. Co jest? Widział mnie? On może rozwalać drzewa! Nie, proszę! Starałem się uciekać przez las, żeby może zblokował się od drzewa, ale przecież mógł je powalać, więc nie miało to żadnego sensu. Okej. Byle się nie zblokować. Dobra,
Przed tyranozaurem uciekłem. Ha, a przynajmniej tak mi się wydawało. Dobra, jedziemy. Na sawannę! Tam jest sawanna. No nie, tam jest też tyranozaur. Ale to nie jest ten sam, to jest drugi? No i niestety, tak jak już wcześniej wspominałem, mój dinozaur jest dosyć gruby i niestety pod taką górkę nie jest w stanie samodzielnie wbiegać. A jeszcze przypadkiem wcisnąłem shifta zamiast kontrola, bo chciałem przyspieszyć, a zszedłem. I nie zostało mi już nic innego, jak tylko spróbować powalić tyranozaura moim świeżo skraftowanym shotgunem. Niestety okazało się, że tyranozaur jest zbyt silny i mój Diabloceratops został pożarty. A ja sam prawie przepłaciłem to życiem. Niemniej jednak trochę z nim spędziłem i wydaje mi się, że będę za nim tęsknił. Boję się za blisko podejść, bo mam wrażenie, że zaraz agro złapie. Jest! Diabloceratops! Oswojony, let's go! Dobra, cześć! Jak go nazwiemy? I mogę na nim jeździć! Normalnie! Jest zarąbiście to wygląda. Czy ty to żresz? Opie, nie żrej tego! Podjąłem decyzję o tym, że nie mogę mu odpuścić zabójstwa mojego przyjaciela i pomszczę jego śmierć. Dobra, on tam jest. Ale on tu nie wlezie. Chłopie, zapłacisz mi za to! Let's go! I takim sposobem, mimo utraty swojego dinozaura, zabiłem pierwszego tyranozaura. Minusem tej sytuacji było też to, że teraz na sawannę będę musiał zapierdzielać z buta. Z mojego dinozaura nie została żadna zbroja, ani nic? No to, no nic, no będziemy musieli iść na piechotę na sawannę, czyli tu. A ty czym jesteś? Ale fajny! Dobra, ale no nic nie szkodzi, że straciliśmy tamtego dinozaura, bo teraz będziemy mieli o wiele lepszego. Najcięższe to jest to, że one śpią w dzień, więc one nie są jakby, wiecie, nad ziemią, tylko leżą na ziemi. Jeszcze jak są w trawie, to już w ogóle ich nie zobaczę. A muszę je zobaczyć wcześniej, żeby przed nimi zrobić pułapkę, w którą będą mogli wbiec. Udało mi się z powrotem dotrzeć do posterunku archeologów, gdzie wcześniej Ceratosaurus przypuścił na mnie Jezu, atak i zgadnijcie co? O! On dalej tam był! Jest! Tam jest! Widzicie go? Żeby oswoić mięsożercę, nie mogłem sobie pozwolić na to, że zacznie mnie atakować, dlatego potrzebowałem pułapki, tak zwanej oswajarki, która będzie stanowiła swoistą barierę między mną a krwiożerczą bestią. Dobra, schodki postawione. Wszystko czysto teoretycznie jest gotowe. Tylko nie wiem, czy on po tym nie będzie łaził, to ja bym zrobił to troszeczkę jeszcze inaczej. Dobra. On się wydarł, ale nie na mnie. Obawiałem się, że zamiast wpaść do środka, będzie mógł chodzić po krawędziach, dlatego zdecydowałem się, że zrobię jeszcze jedną barierę między mną a tym potworem w postaci płotków, tak żeby aby na pewno nie mógł chodzić po pułapce, a tylko wpaść do środka. Lekka prowizorka i jak będę uciekał, tu mam drzwi. Jak mi się ręce trzęsą, co jest? Skoro pułapka jest już gotowa, no to wystarczy już tylko złapać agro i modlić się, żeby wleciał do środka, a nie zaczął krążyć dookoła i polować na mnie. Dawaj! Biegnij! Tu jestem! Hello! Come tu papa! O! Jest! Mamy go! Mamy go! Prawda, strzeliłem mu shota z shotguna, ale jest! Dobra, zrobię sobie coś takiego. Cichaj tam. I on mnie teraz nie będzie widział. Musimy zaczekać najlepiej, żeby zasnął. I wtedy rzucę mu całe mięso, jakie mam. Ja idę do spania i najlepiej, żeby on też poszedł do spania. Tylko że on śpi w dzień. Nie śpi. No nie śpi. Okazuje się, że żeby oswoić dinozaura, muszę stracić agro, a jest to dosyć ciężkie zadanie, bo jestem dosyć wysoko, a on dalej macha za mną głową. Dobra, z takiej wysokości, czy on dalej będzie miał nam... Tak, jak za mną głową lata! On dalej ma na mnie agro. Z jakiej odległości ty przestaniesz mieć na mnie agro, chłopie? Także ja kolejną noc spędzę w koronach drzew i miejmy nadzieję, że jak się obudzi, to już o mnie zapomni. Jedz! Jedz i rośnij! Masz więcej. Dobra, wrzucę mu na razie tyle, zobaczymy, czy to wystarczy. Mam nadzieję, że tak, bo ja tego jedzenia nie mam nieograniczonego, mam tylko 4 staki już. A kolejne 4 chyba wrzuciłem, 4 i 10. Ty chłopie, nie krzycz, tylko ty jedz. Oswojony! Ej, wystarczyło!
A, no to nie jest bez schodki. Nie masz ale nie jedz już tego, bo to jest też dla innych. Jo, jesteś wolny, chodź. Chodź, no cześć. Jak taki piesek, mocne. No i w końcu udało mi się oswoić Ceratozaura, mojego pierwszego drapieżnika, który pomoże mi w starciach z innymi drapieżnikami. Ale żeby mógł to zrobić, to potrzebuję jeszcze siodła. I skóra? Tak, i teraz jeszcze zbroja. Złoto i srebro, tak jak zbrojka. Dobra. Cześć. Siodło i zbroja. O, teraz mocarnie wyglądasz. Jo, no nie no, mocne. Mocne, mocne. Dobra, tu jest drugi. Dawaj. Rozwalisz go? Dobra, trochę mu stamina schodzi, ale HP nie za bardzo. 80, ciekawe ile on ma. Rozwalony. Nie zeszło mu HP nawet poniżej połowy, więc jest całkiem mocny. Skoro mamy już drapieżnika, mogę udać się do dżungli w poszukiwaniu świątyni bossa, bo tak, teraz będę chciał ubić bossa. Ty tutaj sobie zaczekaj, a ja się przejdę, dobra? Dobra, wiecie co? Wydaje mi się, że tutaj wejście pod ten klif byłoby dobrym pomysłem, ze względu na to, że będziemy mieli o wiele lepszą widoczność. Po wejściu na klif zobaczyłem pewną strukturę, jednak to jeszcze nie było to. Czy to jest to? Był to mały dżunglowy domek, w którym znaleźć można było całkiem przydatne przedmioty. To jest jakaś rozwalona strukturka. Emerald, glowberries, no dobra, nic przydatnego. Diamenty! I raczej nic więcej tutaj nie ma. Zaraz za tym domkiem było to, czego szukałem, czyli świątynia bossa. Bo to nie tak, że on sobie po prostu tutaj jest w środku, tylko trzeba go poszukać. Diamenty. No i martwiłem się tak, że nie mam diamentów. A tu proszę bardzo. O. Tutaj trzeba uważać, bo już widzę, że coś jest, jakaś pułapka. Arrow of Poison. We wnętrzu świątyni trzeba było trochę się pilnować, bo była ona cała usiana pułapkami. O! Okej, to nie było aż tak straszne, jak mi się wydawało, że będzie. Łódka. W sumie, jakby sobie popłynąć łódeczką, może będzie bezpieczniej. Chociaż tu coś jeszcze... O! Diamencik i kolejny mieczyk. Tylko szkoda, że te mieczyki nie są poenchantowane. Tu jest trapwire hook. Dziękuję bardzo, tu nic nie ma. Ja sobie tutaj zejdę oczywiście, ale zrobię to bezpiecznie. Eju, jesteśmy w jakimś labiryncie. Po zeskoczeniu trafiłem do korytarza, który prowadził bezpośrednio do komnaty bossa. To jest ta komnata bossa. Tylko wskoczyłem do środka, pojawił się boss. Był to Metuselah, ogromny wąż, który posiada tylko ataki dystansowe, ale za to może podpalać oraz otruwać. A dodatkowo może przyzwać robotników w postaci glinianych golemów, które pomagają mu w walce. Chłopie, nie trzęś mnie tak. A jakbym go... Ile to zadaje damage? Ej, to nie zadaje za dużo damage'u. A, nie mam już. Dobrze, że wziąłem ten łuk. Dostałem blinda! Ale on w ogóle się nie rusza, to on będzie tylko do mnie strzelał? Bez kitu? Ojojoj. Co to mnie? Co to jest? Ojojojoj. Trochę ich tu jest. W trakcie walki stwierdziłem, że strzelanie z łuku trochę mija się z celem, bo cały czas coś mnie atakuje, więc stwierdziłem, że podejdę do niego na blisko i zacznę go nawalać z miecza Sharpness 3, ale przez wodę dookoła jego gniazda okazało się to niemożliwe. Więc znalazłem w miarę bezpieczne schronienie i postanowiłem strzelać do niego, dopóki go nie zabiję. No. Dawaj, kto lepiej strzela? Koniec końców udało mi się wypuścić zabójczą strzałę i Metuselah został pokonany. A z jego ciała wyleciał item, który będzie mi potrzebny do stworzenia portalu do innego wymiaru. Do wymiaru dinozaurów. Padł! Oko Mathuselaha. Matuselah. Oko. Dobra, no to było całkiem szybkie. Nie spodziewałem się, że to będzie aż tak szybkie. Mając już item, na który polowałem, nie pozostało mi nic innego jak wrócić do mojej bazy i zbudować portal do innego wymiaru. Dobra. I teraz tak, żeby tego nie zrąbać. 1, 2, 3, 4. I teraz potrzebuję tych zwykłych. Archstone. Boom!
Let's go! I w taki sposób udało mi się przetrwać w epoce dinozaurów. Oswoiłem własne dinozaury, pokonałem tyranozaura i stworzyłem portal do innego wymiaru. Ale czy to koniec, czy może dopiero początek?